Witaj. Dzisiaj pokażę Ci przepis na pyszny chleb. Chleb, który będziesz robił codziennie. Jest tak pyszny, że się rozpuszcza w ustach. Zapraszam na przepis. Do miski wsypałam kilogram mąki. Dodałam 10 gram soli. Dodałam 20 gram świeżych drożdży i 8 gram cukru. Teraz dodam 600 gram letniej wody, ale wodę będę wlewać na 2 razy. Teraz wlałam część wody, zamieszałam i wylewam resztę wody. To wszystko zamieszać. Do połączenia się składników, ale należy wyciągnąć łyżkę i w ruch wchodzą ręce. Zagniatamy ciasto, żeby było elastyczne. A teraz na stolnicę wysypuję mąkę i wykładam ciasto na chleb. Ręce należy sobie obruszyć trochę mąką i ściągnąć to ciasto, które nam się przykleiło. I teraz dalej wyrabiamy, aby ciasto było elastyczne, ale jednocześnie nabijamy do ciasta powietrze. Jestem szczęśliwa, że jesteś na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Jeżeli Ci się podoba przepis, to zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz. To wszystko jest ważne dla promowania tego filmu przez algorytm YouTube'a. A oto ciasto jest gotowe. Miskę wysmarujemy oliwą z oliwek albo innym olejem. I tutaj włożymy nasze ciasto. Ciasto na chlebki. Mówię na chlebki, na chlebek, bo zobaczysz, ile tych chlebów wyjdzie nam. Przykrywamy ścierką i zostawiamy na godzinę czasu. Ja tutaj nastawię sobie mój minutnik. Kurka moja. I teraz po godzinie czasu tak wygląda podwojone ciasto. Spuszczamy powietrze z ciasta, wkładamy palce w ciasto i tak spuszczamy. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to w opisie tego kanału są numery konta. Możesz wpłacić jakąś sumę. Zbieram pieniążki na polepszenie nagrywania, czyli na zakup mikrofonu. W tej chwili używam mikrofonu z telefonu. Nie wiem, jaka jakość jest dla Ciebie, ale na pewno nie jest taka super. Więc jeżeli będziesz wpłacał jakąś sumę, to pamiętaj wpisać darowizna. Dziękuję bardzo. Lub obok subskrypcji masz wspieranie, też tam możesz jakąś formę pieniążków wpłacić i też to jest ważne dla rozwoju kanału na zakup właśnie dobrego sprzętu. Tutaj jak zobaczyłeś, stolnicę podsypałam mąką, ciasto złożyłam 4 razy, tylko 4 razy. Teraz go sklejam z boku, tak, i robię jeden podłużny wałek. Ten podłużny wałek z ciasta podzielę na 6 równych części. Ja moje części nie ważę, robię to na oko. Jeżeli Ty chcesz mieć jednakowe części, to proszę sobie zważyć. Ale ja tutaj robię na oko. Dla mnie najważniejsze jest, żeby wyszły 6 chlebów. A jeżeli jakiś chlebek będzie cięższy od drugiego, to nic nie szkodzi. Robię to dla siebie. No jeżeli ktoś piecze w piekarni, to musi ważyć. I teraz każdą jedną część zwijamy w taki właśnie, w taką kulkę i robimy takie małe bochenki. Ja sobie tutaj podsypałam mąką z boku i teraz ułożę dokładnie jeden obok drugiego bochenek ciasta i będę teraz, przykryję i będę każdy bochenek rozpłaszczać. I teraz zwróć uwagę, jak to robię. Ja po prostu każdą kulkę rozpłaszczam, tak jakby to był taki jeden długi język.
Musi to być o grubości 2,5 cm, może być nawet i 3 cm, ale nie za cienkie, tylko takie, o jak pokazuję, kładziemy to na blaszkę wyłożoną papierem. Następne pokazuję, jak spłaszczam, o 2,5 cm jest, kładziemy na blaszkę. I teraz blaszkę przykrywamy i kontynuuję pracę. Następne, w sumie potrzebne nam są 2 blaszki, bo na jednej blaszce zmieszczą nam się tylko 3 takie płaskie ciasta na chleb. Przykrywamy i pozostawiamy do wyrośnięcia na 30 minut. Nastawiam moją kurkę, czyli mój minutnik, a teraz po 30 minutach, zobaczcie, podrosło. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 240 stopni i będziemy piec przez 12 minut. Tylko 12 minut. Funkcja góra-dół i pieczemy na drugiej półce od dołu. I zobaczcie, pierwsza porcja chlebów jest upieczona. Wyciągamy i kładziemy na kratkę, aby ostudzić. I włożę następną porcję chleba. I oto, kochani, następna porcja chleba, która już się upiekła. Ja teraz co zrobię? Wyciągnę na deskę moje chlebki i pozostawię do ostudzenia. Zapewniam Wam, że zawsze wychodzą te chlebki, są bardzo fajne. Teraz przełożę. Chlebek dla całej rodziny. Taki chlebek, jak jest ostudzony, możemy zamrozić i sobie odmrażać, kiedy nam się podoba. Może zamrozić w całości, a może zamrozić pokrojony. Zobacz, jaki mięciutki, super. Jeżeli Ci się podoba ten przepis, to pamiętaj, zostaw jakiś komentarz, łapkę w górę i zasubskrybuj, jeżeli nie masz subskrypcji. O, zobaczcie, jaki super. A teraz z takiego chlebka wychodzi najlepsza kanapka pod słońcem. Co włożysz do tej kanapki, to już od Ciebie zależy. Ja po prostu włożę sobie takie składniki, które mam pod ręką, a w tej chwili mam pod ręką serek śmietankowy. Teraz ten serek sobie posmaruję na kanapkę. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś, że subskrybujesz, zostawiasz fajne komentarze, to mi sprawia bardzo dużo radości. No i oto kanapka gotowa, pyszna kanapka. Zrób ten przepis w domu, napisz mi, jak Ci smakował, poleć go na swojej stronie społecznościowej, niech inni zobaczą, co pysznego gotujesz. To jest najlepszy chlebek pod słońcem. Kosztuje 0, bardzo tani, bo tylko kilogram mąki, 20 gram drożdży, troszkę cukru, troszkę soli, wodę z kranu i mamy pyszny chlebek. Rodzina będzie szczęśliwa. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego popołudnia, miłego tygodnia i widzimy się na następnym przepisie. Pa, pa, pa!